W dzisiejszych czasach historię Pegasusa, klona konsoli Nintendo Famicom, sprowadzonego do Polski przez firmę Bobmark i będącego ikoną polskiego gamingu pierwszej połowy lat 90. zna każdy. Jednak nie każdy wie, że historia Pegasusa to nie tylko ten jeden klon tej jednej konsoli w kilku wydaniach. Jeśli do niedawna nie wiedzieliście o klonie Game Boya, to podejrzewam, że niedawny film Archona już Wam tę kwestię przybliżył, ale konsole Nintendo to nie wszystko. Czy wiecie, że Pegasus to także klony sprzętu Segi, a dokładnie Segi Mega Drive i to sprzedawane, na co sporo wskazuje, za cichym pozwoleniem producenta oryginału? O, ktoś tam widzę, że wie, ale też widzę, że sporo nie wie. Także cześć, tu Borg, Retrogralnia. Zapraszam dzisiaj na prezentację klona konsoli Sega Mega Drive, znanego pod dumną nazwą Power Pegasus. Ale przedtem prezentacja partnera tego odcinka. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanym z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi wierzyć, za ich pomocą możecie wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn 8 i 16 bitowych. Polecam więc firmę PCBWay i jej ofertę Waszej uwadze. Używam ich płytek od lat w niezliczonych projektach, a tymczasem co? Tymczasem wracamy do tematu Power Pegasusa. Na początek oryginał Sega Mega Drive, 16-bitowa konsola wydana w Japonii już w roku 88, w USA w 89, a w Europie w wersji PAL dopiero w roku 90. Nowoczesna jak na swoje czasy maszyna, która biła na głowę swojego konkurenta, jakim był na początku 8-bitowy Nintendo NES i Famicom, a po wydaniu 16-bitowego NES-a dzielnie walcząca z nim o dominację, choć zostająca od pewnego momentu, mimo wcześniejszego startu, w tyle. Całkiem dobrze sprzęt Segi radził sobie w Europie, którą Nintendo traktowało bardzo po macoszemu. Nic więc dziwnego, że w roku 1992 trafił również do Polski, sprowadzany przez firmę Nisho Iwai Corporation Warszawa, która rozprowadzała konsolę poprzez kilku lokalnych dystrybutorów, w tym firmę Bobmark od roku 1994, czyli firmę stojącą za sukcesem Pegasusa. Niestety, paradoksalnie chyba właśnie sukces Pegasusa powodował, że Segi sprzedawały się w Polsce mocno średnio. Po prostu przegrywały z nim cenowo. W związku z tym, sprzedając jednocześnie oryginalną Segę, Bobmark postanowił dodatkowo wypuścić na rynek jej tańszego klona, którego zapowiedział na targach Toybox 95 i zaplanował premierę na święta tego samego roku. I rzeczywiście pewna ilość tych konsoli do sklepów trafiła już koło października-listopada 1995 roku i tak oto trafił do nas do Polski Power Pegasus. Przyjrzyjmy się mu. Na początek zobaczmy, jak dumnie prezentuje się pudełko tej konsoli. Pegasus Power Pegasus, oczywiście 16-bitowy, bo 16 bit to słowo klucz w tym produkcie. Lista tego, co znajdziemy w pudełku, joystick, zasilacz, kabelki, przedłużacz, no wszystko, co się powinno znaleźć. Instrukcja obsługi też jest jak najbardziej w środku zawarta. Z tyłu te radośnie bawiące się dzieci ubrane w kresze z lat 90. Ja sam też posiadałem taki kresz, chociaż mój był taki mocno zielony i znowu podkreślenie tego, że jest to maszyna 16-bitowa. Znaleziona w pudełku instrukcja pokazuje nam, jak, co i gdzie podłączyć. Co ciekawe, jest to informacja o możliwości podłączenia CD-ROMu, co nie? Bardzo ciekawe. Oprócz tego to standardowa instrukcja podłączenia maszyny do grania do telewizora w tamtych czasach. A oto i nasz Pegasus. Jego dumne logo cieszy oko każdego fana polskiego gamingu. Oczywiście na środku informacja o 16-bitowości tego systemu. Ten okrągły kształt wokół portu na cartridge jest związany z tym, iż ta konsola musi być fizycznie, jeśli chodzi o kształt, zgodna z oryginałem. Logo Pegasusa jest całkiem fajnie wyżłobione. Po lewej stronie mamy przycisk
Power, pod spodem jest przycisk Reset, z boku jest potencjometr do regulowania głośności na wyjściu słuchawkowym, a całość no trochę przypomina oryginalną Segę, ale nie do końca. Na przodzie konsoli mamy dwa porty na kontrolery DB9, takie standardowe segowe kontrolery. Z lewej strony wyjście słuchawkowe, wyprowadzenie dźwięku stereo z konsoli. Pod spodem znajduje się klapka, po której otworzeniu mamy dostęp do złącza rozszerzeń Segi. To tutaj możemy podłączyć m.in. CD-ROM, który jest zgodny z tym klonem. To w sumie rzadkość w klonach. Na dole mamy jeszcze taką naklejkę znamionową z numerem serii, która jest jednocześnie datą oraz konkretnym numerem konsoli. Jest to konsola numer 1015, plomba gwarancyjna, a z tyłu już złącza. Mamy tutaj złącze zasilania, takie typowo 9V jak w oryginalnej Sedze. Obok znajduje się złącze RF, czyli złącze antenowe do wyprowadzenia sygnału do telewizora, w którym moglibyśmy nie mieć złącza wideo. Tutaj mamy obok złącze wideo i audio. Jak możecie zauważyć, nie jest to takie segowe złącze typu DIN i właśnie przez to ta konsola jest niezgodna na przykład z rozszerzeniem 32X, które właśnie wymaga fizycznie w pewnym miejscu miejscowienia złącza DIN-owskiego. W pudełku też znajdziemy kontroler, jest to kontroler 3-przyciskowy. Te przyciski dodatkowe niebieskie to są przyciski turbo, czyli taki autofire, który można przełączyć w tryb slow lub fast. Szkoda, że nie jest to pad 6-przyciskowy, chociaż z drugiej strony jeszcze chyba w tym momencie takie pady do Segi po prostu nie istniały. Sprawdźmy, czy ta konsolka działa. Ja tutaj wkładam oryginalny cartridge z grą Sonic, który był dodawany do tej konsoli w takim banglu, także możecie zauważyć, że do klona dodawane były oryginalne gry Segi i jak widzicie, no gierka działa. Obraz na ekranie telewizora jest idealny. Tutaj te miganie, które Wam się może rzucić w oczy, to jest tylko efekt tego, że ten telewizor jest nagrywany aparatem. Tego migania na żywo nie widać. Może Was zastanowić, dlaczego nie mam tutaj załączonego obrazu z Grabera, jak to zwykle czynię w tego typu recenzjach. Niestety mój upscaler RetroTinka nie daje sobie rady z tą konsolą. Wprowadza zaskakująco dużo szumów. No ale niestety tak to jest z tymi sprzętami retro, które nawet nie chcą czasami współpracować z innymi sprzętami teoretycznie dla nich przeznaczonymi. Jak widzicie, konsola generalnie działa, uruchomił się Sonic, uruchomił się Król Lew, również pad zachowuje się całkiem w porządku jak na swój wiek. Jest to całkiem solidna konstrukcja, całkiem solidny klon pada, który na pewno bije o niebo wszystkie produkty tego typu, które można kupić obecnie. On jest zdecydowanie bardziej solidny od tego, co mamy teraz na rynku. Oczywiście nie może zabraknąć wśród testów testowania słynnej kanapki Sonika i Knucklesa z Soniciem 2. Jak widzicie, to połączenie cartridge'y działa w porządku, no ale w sumie dlaczego miałoby w porządku nie działać? Ważna informacja dla fanów, że tak powiem, piracenia. Jak widzicie, z tą konsolą też bez problemu działają cartridge typu Everdrive, także kolejny plus dla tego klona. Przy okazji możemy też sprawdzić, jak działa tutaj emulacja konsoli Sega Master System, uruchamiając sobie R-Type'a, który, jak pamiętacie, nie wyszedł na Sega Mega Drive, tylko właśnie na Sega Master System. No i tutaj mam pewne zastrzeżenia. Jak widzicie, na tym telewizorku R-Type, no mówiąc dosadnie, mruga. Mruga sobie tak troszkę, ale pomyślałem przez chwilę, że jest to problem związany tylko i wyłącznie z tym telewizorkiem. Podłączyłem więc konsolkę też do innego telewizora CRT i w trybie emulacji Sega Master System niestety było takie pewne delikatne mruganie. Może nie tak tutaj widoczne, jak widzicie na tym soniaczku, ale też troszkę obecne.
Mówiłem Wam wcześniej, że mój upscaler RetroTinka, ten taki na bogato, nie poradził sobie z tą konsolką, z sygnałem z tej konsoli, ale o dziwo poradził sobie z tym sygnałem taki najtańszy upscaler z Allegro, chiński, ten taki czarny, mały za 35 złociszy i tutaj widzicie z niego obraz. On nie jest co prawda zbyt dobrej jakości, ale generalnie widać, co się dzieje. I tutaj możecie zobaczyć mniej więcej poziom tego mrugania, z jakim mamy do czynienia w emulacji Segi Master System. Momentami praktycznie go nie widać, ale od czasu do czasu coś tutaj mrugnie. O, przed chwilą widzieliście, coś tam skoczyło. Znowu coś tam troszkę skoczyło, znowu coś tam troszkę skoczyło. Czy jednak jest to jakiś realny problem? Wydaje mi się, że nie, bo tak naprawdę promil użytkowników Segi Mega Drive korzysta z faktu, iż jest ona jednocześnie wstecznie kompatybilna z Sega Master System, no ale musiałem Wam ten problem pokazać, żeby nie było, że nie sprawdzałem. Oczywiście, podobnie jak w przypadku klonów Famicoma, tak i tutaj konsola Power Pegasus to generyczny klon wyprodukowany pod polską marką. Power Pegasus to tak naprawdę produkt tajwańskiej firmy Kingway Electronics, a dokładnie model KW501 i jego wariacje, który prócz naszego kraju popularny był pod innymi lokalnymi nazwami w Niemczech, Anglii, Rosji i Ameryce Południowej. Pewnie byście mi nie wybaczyli, gdybym nie zajrzał do jego środka. Zajrzyjmy więc do środka Power Pegasusa. Jeszcze chwila niepewności i naszym oczom ukazuje się całkiem dobrze wyglądający klon. Wow! Co my tutaj w środku mamy? Na samym środeczku znajduje się procesor Motorola 68000, oryginalny procesor napędzający oryginalnego Mega Drive'a, więc tutaj nie ma lipy, że tak powiem. Troszkę powyżej klon procesora Z80, ale firmy Sharp, także znowu całkiem fajnie. No jest to procesor, który jest koprocesorem dźwiękowym lub obsługuje emulację, czy raczej implementację Segi Master System. To tutaj to układ VDP, jednostka generująca obraz w wersji ASIC-owej, trochę takie jak w późniejszych wersjach Segi Mega Drive i pierwszych wersjach Segi Mega Drive 2. A w tym układzie ASIC-owym są zgrupowane wszystkie układy wejścia-wyjścia konsolki. A tutaj mamy ASIC-owy klon układu Yamaha 2612, czyli chip dźwiękowy, analogiczny do tych stosowanych w niektórych wersjach Segi Mega Drive 2, kiedy nie był on jeszcze zintegrowany w chipie All-in-One. Te dwa chipy to pamięć wideo, jest jej łącznie 64 KB, natomiast pamięć RAM, też 64 KB, jest tutaj na górze. Zostało już nam niewiele układów, ten tutaj zajmuje się generowaniem samego sygnału wideo i ostatnie z tych większych układów znalazłem je w internecie po numerku. Są to jakieś bufory, też używane przy generowaniu obrazu. No i jeszcze ważna rzecz, tutaj widzicie numer na płycie głównej, to nie 501, ale 503D2A. Jest to więc późniejsza wersja płyty głównej i z tego, co znalazłem w internecie, ta płyta główna powinna się tak naprawdę znajdować w troszkę innej obudowie, ale najwyraźniej Bob Mark zażyczył sobie montowanie tej nowej rewizji płyty głównej dalej w starych obudowach, tak by nie konfundować naszego lokalnego polskiego klienta, szczególnie, że zmiany w płycie były tak naprawdę zmianami czysto kosmetycznymi. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie porównał, jak gra Power Pegasus w stosunku do konsoli, której jest klonem. Posłuchajmy więc porównania między wyjściem stereo słuchawkowym Pegasusa i pierwszej wersji Mega Drive'a.
brzmi spoko. Kanały grające tą syntezowaną muzykę brzmią praktycznie tak samo. Jedyna różnica jest w miksie kanału z szumem. Tutaj zaskakujące, w Power Pegasusie gra on głośniej niż w oryginale. Nie wiem, czy pamiętacie, ale generalnie w większości klonów i późniejszych wersjach Segi gra on zazwyczaj ciszej. Na koniec jeszcze mała techniczna ciekawostka. Odpowiedź na pytanie, czy Power Pegasus umie w pistolety świetlne. Umie w pistolety świetlne. Także jeśli będziecie chcieli sobie zagrać w Assault City czy Operation Wolf, to nie ma najmniejszego problemu. No dobrze, Power Pegasus całkiem fajnym klonem Mega Drive'a jest. Dlaczego jest jednak tak niszowym zjawiskiem w naszym kraju? Trochę dlatego, że sam Pegasus nie promował go jakoś mocno. W momencie jego premiery Sega zerwała kontrakt ze swoim dystrybutorem Nissho Iwai Corporation i zmieniła strategię, nawiązując umowy bezpośrednio z lokalnymi, sprawdzonymi firmami, w tym także z Bob Markiem. Bob Mark, widząc, że kończy się era piractwa, sam rozglądał się też za możliwością sprzedaży bardziej legalnego towaru. W tamtym czasie usunął ze swojej oferty pirackie kartridże na 8-bitowego Pegasusa, zmniejszając ich ilość w ofercie z 400 do 40, a sprzedaż klonów jako taka legalna była już sama w sobie. Gdy jednak nadarzyła się okazja do partnerstwa ze światowym gigantem Segą, przyjął ją i zajął się sprzedażą nowych konsol Sega Saturn, a także ekonomiczniejszych Sega Mega Drive. Jednak to zabawne, przez pewien czas jednocześnie sprzedawał oryginały tych drugich i swoje klony. Ba, nawet dodając do Power Pegasusów oryginalne kartridże Segi, jak wspominałem. Bob Mark postawił jednak na złego konia, chociaż tutaj za bardzo wyboru nie miał. Bo Sega w tamtym momencie powoli zaczynała swoją fazę schyłkową i nasza lokalna firma, a raczej jej właściciel, przerzucił się na produkcję napojów, wykupując połowę firmy Hop-Cola, a następnie wprowadzając w niej swoją ulubioną taktykę, rozpoczął tam produkcję klonów popularnych napoi zachodnich firm. Wspaniałe książki wybrane specjalnie dla Was, naczynie do zdrowego gotowania oraz gry telewizyjne ufundowane przez firmę Hop International, producenta napojów gazowanych Hop oraz wody mineralnej Arctic. Zresztą, jak wynika z tego segmentu wideo, firma ta jeszcze w 1996 roku zajmowała się Power Pegasusem, ale promowana była już jej nowa marka napojów. Dlatego też na naszym rynku tych klonów nie pojawiło się za dużo. Przeczytałem gdzieś, że z numerów seryjnych wynika, że może być ich około 10 000 egzemplarzy. Dlatego z tego miejsca chciałbym podziękować Leszkowi, który podarował nam tą konsolę. Będzie można ją obejrzeć w naszej muzealnej gablocie już za tydzień, może 2. Na zakończenie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, do wsparcia nas na YouTubie czy Patronite, do zajrzenia na nasz Discordowy serwer i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.